I muszę się Wam przyznać, wiem, że narażam się w tej chwili. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na tegoroczną włoską propozycję na Eurowizję. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będzie bardzo głośno. Mam otwarte okno, bo jest dzisiaj ciepło, a za oknem mam tramwaje. Więc mam nadzieję, że nie będzie tego bardzo słychać. Zanim zaczniemy, szybciutka przypominajka o łapkach w górę, o subskrypcjach. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, na mojego Xa i przejdźmy już do Włoch. Włochy, tak jak co roku, za pomocą Sanremo, czyli legendarnego swojego festiwalu, wybrały swojego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję. W zeszłym roku zwycięzca Sanremo zrezygnował z przywileju reprezentowania tego kraju na Eurowizji i pojechał właśnie Lucio Corsi, który był na miejscu drugim, ale w tym roku zwycięzca Sanremo, czyli Sal Da Vinci, zdecydował, że na Eurowizję pojedzie i tak oto mamy tegorocznego reprezentanta Włoch na Eurowizji. Ja tę piosenkę już znam, ponieważ oglądałam Sanremo, co prawda nie całe, ale tak z doskoku oglądałam, patrzyłam, kto tam mniej więcej jest. Niektóre występy także widziałam, między innymi widziałam właśnie ten zwycięski, więc nie ma tutaj dla mnie żadnej niespodzianki. Mam już swoją pewną opinię na temat tego utworu, Wy jeszcze jej nie znacie. Poznacie za chwilkę, ale zanim reakcja, to jeszcze szybciutko o tym, jak Włochy radzą sobie w ostatnich latach na Eurowizji. No i słuchajcie, Włochy na Eurowizji radzą sobie naprawdę świetnie. Z ciekawości przed nagrywaniem spojrzałam sobie jeszcze dokładniej na te wyniki i powiem Wam, że od 2017 roku oni za każdym razem są w top 10 finału, więc naprawdę wow, trzeba przyznać. Przy czym trzeba tutaj koniecznie dodać, że Włochy w finale są automatycznie zawsze, czyli nie walczą Włosi o awanse, mają je zagwarantowane. No ale dobra, sprawdźmy jak będzie w tym roku. Zapraszam Was na moją reakcję na włoską piosenkę na Eurowizję. W sumie od Sanremo nie słuchałam tej piosenki, więc trochę zdążyłam zapomnieć o niej. Ogólnie ten facet ma w sobie coś takiego sympatycznego, że nie męczy mnie tym utworem i wzbudza właśnie taki jakiś uśmiech, sympatię, nie wiem jak to nazwać. Sama piosenka jest taka bardzo, nie wiem jakiego słowa użyć, taka retro. Trochę brzmi jak coś takiego, co by leciało we Włoszech w radiu 20 lat temu. Znaczy jest to sympatyczny utwór na pewno i też ten pan ma dużo charyzmy i widać, że on potrafi oddać emocje z tej piosenki i wykonać ją w taki sposób, że czuć energię. Ale z drugiej strony, czy jest to w jakiś sposób takie zachwycające dla mnie? No też nie. To jest taka przyjemna piosenka, która mogłaby sobie lecieć, nie wiem, w radiu 20 lat temu, jakbym była we Włoszech i to by leciało w radiu, coś takiego. No nie wiem, takie mam skojarzenie. Znaczy, to nie jest też jakieś negatywne skojarzenie, bo wyobraźmy sobie taką wycieczkę do Włoch
ciepło, fajnie. Radyjko sobie gra. Nie jest to ani złe, ani jakieś mega dobre. To jest bardzo neutralne dla mnie. O, widzę, że tańczy se z panią. No nie no, czuję się jak na włoskim weselu teraz, kochani. Naprawdę. Nie byłam nigdy na włoskim weselu. Ej, na włoskich weselach dają pizzę na przykład, bo jak dają, to ja bym chętnie przyjęła takie zaproszenie na włoskie wesele. Okej, zacznijmy może od samego Sanremo tegorocznego. Tak jak Wam powiedziałam, oglądałam w tym roku z doskoku ten festiwal, więc nie widziałam uważnie wszystkich występów do wszystkich piosenek. Widziałam kilka, natomiast wszystkich piosenek w wersjach studyjnych posłuchałam i muszę się Wam przyznać, wiem, że narażam się w tej chwili sanremiarzom i dostanę za to być może baty, ale autentycznie tam nie było prawie nic, co by mi się podobało. Masz coś do mnie? No mam! Podobała mi się bardzo piosenka Ermala Mety, ale no niestety nie wygrał. Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera. No nie podobały mi się te piosenki z Sanremo w tym roku. Będę szczera, no po co mam kłamać? I serio, ja się staram nie być wybredna, bo bywały takie edycje Sanremo, gdzie było naprawdę bardzo dużo super zajebistych piosenek. No, to nie był na pewno ten rok. I dosłownie chyba drugą taką piosenką, o której mogłabym powiedzieć, że jest całkiem okej, to jest właśnie ta, która wygrała. To było w porządku, było to sympatyczne. Było to takie bardzo włoskie, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Wyczuwam w tym taki klimat retro troszeczkę, czegoś takiego co nie jest bardzo nowoczesne, nie jest takie bardzo up to date. Czy to jest jakaś wada? Niekoniecznie, to nie musi być żadna wada. To jest po prostu jakaś pewna cecha charakterystyczna tej piosenki w moich oczach, ale to, że to nie brzmi bardzo nowocześnie, to nie oznacza, że ta piosenka jest zła z góry. Na plus na pewno jest tutaj przekonujące wykonanie i charyzma tego pana. I wiecie co, nie mam chyba nic więcej za bardzo do dodania. Przejdę do oceny w tej chwili i nie będę się długo pierdzielić z oceną, bo mam pewien zamysł i pomysł, jak ją ocenić, a mianowicie dałabym tutaj ocenę 3,5. 3 za samą piosenkę, a to pół dodałabym jeszcze po prostu za wykonanie, za charyzmę i za to, że po prostu jest to sympatyczne. Jak Włochy poradzą sobie w tym roku z tym utworem na Eurowizji. I powiem Wam szczerze, to jest dla mnie zagadka, bo widziałam różne opinie. Część osób mówi, że to będzie pierwszy rok od wielu lat, gdzie Włochy nie będą w top 10 w finale. I ja się chyba szczerze mówiąc trochę z tym zgodzę, bo wydaje mi się, że grupa docelowa takich osób, do których ten utwór byłby teoretycznie skierowany, jest dosyć mała, w sensie jeżeli weźmiemy pod uwagę przekrój widzów Eurowizji i tego, czego ludzie na Eurowizji oczekują i czego szukają. Natomiast nie sądzę, żeby to było bottom 5. Nie uważam, że Włochy flopną aż tak bardzo w tym roku. Być może doceni to wykonanie także jury i końcowo myślę, że miejsca w top 10 pewnie nie będzie, ale na pewno nie będzie Salda Vinci na końcu tabeli. Gdybym miała tak całkowicie strzelać, to myślę, że to będzie jakieś miejsce 15, może 14. W każdym razie te okolice. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się ta piosenka, co sądzicie o tym wyborze. Przypominam raz jeszcze o subskrypcjach, o łapkach w górę. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.